Dzisiaj powiemy sobie o podwyżkach prowizji u partnerów flotowych, o dostawcy jedzenia, który potrącił dziecko. Pokażę Wam wyniki konkursu na Mema Delivery oraz Glovo wprowadziło wyzwanie, w którym można zgarnąć ponad 1000 zł. Zapraszam. Witam Was w odcinku newsowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie na parę tematów, które słyszeliście pewnie w zapowiedzi. Przygotujcie sobie kawkę. Jak widać, sponsorem dzisiejszego filmu jest Evelstar, nie ma co ukrywać. Jest to już partner, który sponsoruje moje filmy od dłuższego czasu, bo jest to najlepszy partner rozliczeniowy. A dlaczego? Dowiecie się w tym filmie. Zaczniemy sobie w ogóle od konkursu, który był organizowany na Discordzie na najlepszego Mema Delivery. Wiem, że dosyć długo nie było wyników na YouTubie, więc przyszła ta chwila i sobie ogłosimy wyniki i zaraz przejdziemy do nagród, bo osoby, które wygrały, nagrody dostały, wyniki już znają, bo było ogłoszenie na Discordzie. I teraz tak, było zrobione podium. Dla pierwszej osoby była 100 blikiem, dla drugiej było 50 i 25 analogicznie do trzeciego miejsca. No i wszystkie osoby, jeżeli były wygrane kurierami, no to darmowe rozliczenie u Evelstara. I teraz tak, w konkursie w ogóle wziął udział Bartosz, który to zrobił mema na zasadzie losowania mnożników w Glovo, nie? Bo jak wszyscy wiemy... To w ogóle powinno być chyba u mnie przed każdym filmem jako intro po prostu na filmie z Glovo, co myślicie? Więc tutaj Bartosz by wygrał tym memem, gdyby nie to, że został zatrudniony w Evelstarze właśnie dzięki Discordowi mojemu, więc no niestety według regulaminu musiał zostać zdyskwalifikowany, ale Bartosz mnie powiadomił, że gdyby nawet wygrał, to te pieniążki i tak by przeznaczył na jakieś cele charytatywne, więc tak też zrobimy. Pierwsze miejsce właśnie po Bartku zajął Wuda, który wrzucił takiego oto mema. Klient podpisał się jako nadawca Mieszko pierwszy. No reakcjami zebrał tutaj łączną ilość 100, więc jest to pierwsze miejsce i Wuda dostał 100 blikiem na... Mam nadzieję, że nie wódę. I darmowe rozliczenie. Drugie miejsce zajął BDN, że najlepszy mem delivery to jest po prostu zamówienie gotowe do odbioru. A jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, no to oczywiście chodzi o to, że często zdarza się tak, że na aplikacji jest zaznaczone, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Przyjeżdżamy, klapa nie jest. No i tutaj BDN powinien dostać 50 zł, ale poprosił, żebym przeznaczył tą nagrodę na cele charytatywne, więc tutaj już mamy 150 uzbierane. No i jeszcze trzecie miejsce zajął Robson, który zrobił bardzo prostą rzecz, tipy w Polsce, że no niestety tylko nasz naród na takie tipy stać, no jest taki stereotyp chyba w sumie, bo no niektórzy dają normalne napiwki, nie? No ale więc z dystansem trzeba do tego podejść. Jako że obiecałem, że pieniążki pójdą charytatywnie i wesprzemy fundację La Fauna, z której mamy z Elizą kotki. O, ING, to dostaną od razu. Fundacja La Fauna. I zrobimy sobie tutaj 350 ziko, żeby jeszcze ode mnie poszło. I cyk. Potwierdź w aplikacji ING. Proszę bardzo, wedle waszego życzenia pieniążki poszły charytatywnie. Również od siebie dorzuciłem. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o konkurs. Niestety czasy mamy jakie mamy i partnerzy flotowi, nie tylko Evelstar, ale również inni, byli zmuszeni po prostu podnieść swoje prowizje, jeżeli chodzi o aplikację taksi i aplikację delivery. W przypadku Evelstara zmiana jest bardzo nieduża, bo jest to tylko 10 zł do góry, jeżeli chodzi o aplikację. Zamiast 20 zł za aplikację jest 30. Dalej jest to niedużo z uwagi na to, że Evelstar prowadzi jeszcze coś takiego jak program lojalnościowy Evel Plus, który Wam zaraz pokażę, na którym możecie sobie po prostu zbierać punkty. Zbierać punkty możecie za polecenie, możecie polecać po prostu innym partnera flotowego Evelstar, możecie je zbierać za oklejenie swojego pojazdu naklejkami, możecie się zgłosić po te naklejki do nich mailowo. Te punkty potem możecie sobie wymieniać na jakieś rzeczy, nie? Na uchwyt rowerowy, na lampkę, jest naprawdę tego sporo, jest nawet Solar Storm, z którego ja korzystam w krosie, więc myślę, że pod tym względem jednak jest chyba warto i jednak ta podwyżka nie jest zbyt duża. Ogólnie jeszcze Steward w ogóle zrobił wymóg terminala płatniczego. Tak, niestety to urządzonko musicie sobie zakupić i niestety musicie być w nie wyposażeni, żeby móc pracować na
Stewarcie. Glovo powprowadzało we wszystkich miastach chyba, albo w większości, coś takiego jak wyzwanie wzorowy kurier. Te wyzwania już są od dłuższego czasu w sumie, to znaczy są co jakiś czas i nie są to nowe wyzwania. Jest to wyzwanie długoterminowe, w którym trzeba po prostu zrealizować, tak jak teraz widzicie, ilość zamówień i dostajecie tam odpowiednie wynagrodzenie. W Krakowie nie mam pojęcia, jak to się prezentuje, na pewno wam to wrzucę wam screena. I tak to wygląda. Jeszcze tam Glovo zmieniło w ogóle ikonkę aplikacji, więc gdyby ktoś nie mógł znaleźć, to ona jest teraz zielona zamiast żółta i delikatnie jest design zmieniony samego panelu logowania i to chyba tyle z takich zmian, jeżeli chodzi o Glovo. Sprawdźmy jeszcze sobie w ogóle, jak wam idzie zarabianie. W Krakowie jest już taka lipa na Glovo, że no niestety nie opłaca się w ogóle jeździć. Ludzie z Wolta próbują strajkować, ale to nie oni powinni strajkować i narzekać, tylko właśnie ludzie, którzy pracują na Glovo, bo wynagrodzenie za średni kurs na Glovo to jest 10 albo 11 zł, więc to jest też powód, dla którego nie jeżdżę na Glovo, bo po prostu te stawki są mega śmieszne. No i póki co najbardziej opłaca się jeździć na Wolcie, bo tutaj średnie za zamówienie wychodzi troszeczkę inaczej. I tutaj na przykład właśnie widzimy, jak Campbell KTW, to jest chyba Katowice, na zwykłym rowerze sobie w 9,5 godziny zarobił 309 zł na Volt, nie? Tutaj mamy Forefa, Poznań skuter 6,5 godziny, około 34 zł na godzinę i tutaj on ma 222 zł, ale teraz pytanie, gościu, policzyłeś to bez VAT-u tą godzinówkę czy z VAT-em? Bo jeszcze trzeba VAT odjąć niestety w Uberze. Na Uberze w ogóle jest na tyle lipa, tutaj wam staje screena, że ja przez 9,5 godziny będąc zalogowanym zawiozłem tylko 2 albo 3 zamówienia, więc good job. Będę chciał sprawdzić tego Ubera, czy rowerowi dostają mniej zamówień niż samochodowi i skuterowi, ale musicie dać mi czas na ogarnięcie tego. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy Kuzmix Białystok, 313 zł w 6 godzin, jak na Białystok brzmi cudownie. No kurwa, brzmi bardzo dobrze, nie? Białystok nie jest jakimś wybitnie dużym miastem. Samochodem na gaz 100 km, więc minus 4 dyszki. 273 zł, wychodzi 42 zł na godzinę. Fajnie, fajne wyniki wam się tutaj robią. Mamy tutaj Szabliksa, dzisiaj już na grafiku 16:21, zwykły rower, jak zawsze, oraz miasto Kutno. To jest przez kurwa 5 godzin, 120 zł. To jest słabo. Niestety, no ale no są takie stawki na Glovo, a nie inne. No tutaj widzimy zamówienia po 8,79. Chociaż nie, no tutaj średnia kwoty za zamówienia nie wyszła taka zła. Freewerowski. Najbardziej pojebana godzina w mojej życiu, 39 zł w godzinę na rowerze, utknięcie w garażu u klienta, wyjebka na drodze i powrót do domu XD. Nie. Chciałbym zobaczyć to, jak to się stało, że utknąłeś u klienta w garażu w ogóle, nie? What? Tutaj mamy Nicolo. Glovo Płoc 7 godzin, auto 30 zł plus 6 tipa do rączki. Styrca się pali i styrca się już dopala. No, 30 zł na godzinę brzmi całkiem w porządku. Stewart 5,5 godziny, 100 zł. Bardzo źle. Kraków e-scooter 9,5 godziny plus 20 zł wyzwanie, 10 zł tipa, 353 zł, 37 zł na godzinę. No Glovo jest o tyle właśnie dobre, tak jak tutaj Ramzel już gdzieś kiedyś napisał na Discordzie, że no i ja to potwierdzam, nie? Że jeżeli chodzi o ciągłość zamówień i stabilność po prostu zarobku, Glovo jest najlepsze, ale no nie zarobimy jakoś mega dużo na chwilę obecną, bo no jest po prostu tragedia, nie? Rower MTB Volt 3 godziny 15 minut, 24,50 plus 10 zł tipa do łapy. No, nie jest źle, jak na zwykły rower. Kosek Kraków, podsumowując dzisiejszy dzień w sumie spędziłem na polu, na dworze. 11 godzin, ale odejmuję od tego godzinę ze względu na pęknięcie dętki, więc 10 godzin, 39,85 na rowerze, zwykły rower. No, fajnie. I ogólnie teraz przechodzimy do mniej przyjemnego tematu, o którym tam było troszeczkę głośno w internecie, mianowicie o rowerzyście, który miał na sobie torbę Ubera, czyli jak możemy wywnioskować, był to dostawca jedzenia jakiś. Potrącił dziecko przechodzące na jezdni, na oznakowanym przejściu. Dziecko nie było oczywiście same, bo szło z matką, a matka jeszcze prowadziła wózek z innym dzieckiem. Zobaczmy w ogóle sobie to wideo, jak to wyglądało.
I tutaj po lewej możemy zobaczyć, że chłop bardzo szybko jechał w ogóle. Zobaczmy to jeszcze raz. Zjeżdżał z górki chodnikiem, z tego co widzę. No wpierdolił się w ogóle w tego dzieciaka z 30 km na godzinę minimum, nie? Więc nie mam informacji w ogóle, czy temu dziecku się cokolwiek stało, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie, a miejmy nadzieję, że ten rowerzysta, pseudo-rowerzysta się kurwa połamał. Bo to, co on zrobił, było po prostu bardzo nieodpowiedzialne. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby po prostu robić takie akcje. Jest górka, przejście dla pieszych, widać, że samochody stoją, a ten zapierdala łeb na szyję. Jest mi przykro i wstyd przede wszystkim, że rowerzyści, którzy właśnie pracują w delivery, odstawiają takie akcje i wszyscy potem jesteśmy wrzucani do jednego wora, nie? Film temu wrzuciłem nagranie, jak kierowca był nieodpowiedzialny i prawie rozjechał rowerzystę. Tutaj mamy teraz odwrotną sytuację, że rowerzysta wpierdzielił się po prostu w dziecko. No, tak jak mówię, mam nadzieję, że nic temu dziecku się nie stało, a mam nadzieję, że kurier wybił sobie chociaż palce. Żeby miał po prostu konsekwencje po prostu swojego nieumyślnego jeżdżenia, nie? No zjeżdżał po chodniku, nie? I ja nie wiem w ogóle, nie wiem, bo tak teraz się przyjrzałem. To wygląda, jakby on korzystał z telefonu jeszcze jak jechał, nie? No więc prośba do was, po prostu myślcie, co robicie, bo jak widać może się to skończyć tragicznie. Jeżeli chodzi o w ogóle tego rowerzystę, to co mu grozi? Jeżeli spowodował po prostu jakieś obrażenia u tego dziecku, miejmy nadzieję, że nie, no to będzie odpowiadał po prostu za spowodowanie wypadku w ruchu drogowym, jakby nie było, bo rowerzysta na drodze to jest taki sam uczestnik ruchu drogowego, tak samo jak kierowca samochodu, nie? Więc no będzie miał przejebane, jeżeli temu dziecku się coś stało, nie? No i tak jak mówię, nie ma po prostu tutaj informacji, czy dziecku się coś stało, czy nie. Mówię, jak dla mnie na nagraniu widać, jakby chłop po prostu korzystał z telefonu, bo nie widać po prostu, żeby on hamował jakkolwiek. Nie, no wjechał z bardzo dużą prędkością, jakby nie było, nie? I kupcie sobie OC, wykupcie sobie naprawdę OC, bo założę się, że tamten chłop na pewno nie miał tego OC i będzie bulił z własnej kieszeni. Kupcie sobie ubezpieczenie, są polisy ubezpieczenie w życiu prywatnym, które również obejmują właśnie takie przypadki, wypadki na rowerze. No i ogólnie też nie wiemy, czy był to dostawca jedzenia faktycznie, czy nie, bo jeszcze tutaj zaznaczę, torbę kupić sobie może każdy. Jeżeli chodzi o coś takiego, to czy on był w pracy, czy nie był, tego też nie wiemy. Ja często też z torbą Glovo, czy tam Ubera jeżdżę po zakupy. Wtedy ja nie jestem w pracy na przykład i tak dalej. Ja biorę sobie tą torbę na zakupy, bo ona jest po prostu bardzo dobra, jeżeli chodzi o pojemność, nie? Więc ja ją bardzo często zabieram, jeżeli chodzi o transport różnych rzeczy. I nie tylko ja tak robię, bo bardzo dużo osób jeździ po Krakowie właśnie z tą torbą ze względu na jej pojemność, więc to, że on miał tą torbę na plecach, to nie znaczy, że był to jakiś kurier, nie? No ale no tego nie wiemy, nie? No ale no, jeżeli miał taką torbę, no to z góry zakładamy, że tak, nie? A tacy dostawcy jedzenia to są po prostu najgorszy sort rowerzystów, jaki w ogóle istnieje. Chociaż z tym bym się nie zgodził, bo istnieje jeszcze gorszy, ale nie chcę tutaj mówić jaki. Ci, którzy są kierowcami, będą wiedzieć, o czym mówię. Tutaj w ogóle w artykule jest napisane, że piractwo rowerowe ma się w Warszawie bardzo dobrze, gdyż panuje przyzwolenie na nagminne łamanie prawa. No nie wiem w ogóle, co autor miał na myśli, pisząc, że jest przyzwolenie na łamanie prawa. Możemy równie dobrze tak powiedzieć o kierowcach samochodu, że też jest przyzwolenie na łamanie prawa, na jeżdżenie po chodniku, na parkowanie w niedozwolonym miejscu. No bez sensu trochę, nie? Pisać w ogóle takie rzeczy. No ale chodzi o rowerzystę, no to wiadomo, że będzie kurwa nagonka, nie? No nic, no przykra sytuacja. W sumie to tyle chciałem wam pokazać. Więc w sumie na dzisiaj to by było tyle. Serdecznie was zapraszam do mnie na Instagrama, na Discorda. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, to będę wiedział, czy chcecie więcej takich newsowych filmów, czy nie. Ja się póki co z wami żegnam i